Cześć, z tej strony Marta Sielska i opowiem Wam dzisiaj, jakie zmiany wprowadził Ryanair w związku z bagażem podręcznym od 1 listopada oraz jak te zmiany mają się do polityki bagażu w Wizz Air. Zaczynamy. Zmiany bagażu w liniach lotniczych, zwłaszcza tych tanich, zmieniają się tak szybko, że ciężko nad tym nadążyć. Jeżeli ktoś kupił sobie kiedyś fajną torbę z idealnymi wymiarami, może się okazać, że teraz już nie ma takiego zastosowania lub musi dużo zapłacić, żeby ją zabrać. Rozważmy w takim razie przypadki, które mogą zdarzyć się w linii Ryanair od 1 listopada, ponieważ wtedy wchodzą te zmiany. Oczywiście, jeżeli kupiliście bilet wcześniej, a lecicie w listopadzie lub później, no to też te zmiany Was obowiązują. Podręczny, duży, nadawany, priority czy cokolwiek, chcecie zapłacić tylko i wyłącznie cenę za bilet i już. Co wtedy? Idziecie na lotnisko i to, co możecie ze sobą zabrać, tylko i wyłącznie jedną sztukę, to bagaż o wymiarach 40, 20, 25 cm. Słuchajcie, no ja nawet takiego plecaka nie mam małego, żeby Wam pokazać idealnego. Ja myślę, że teraz będą mieli żniwa sprzedawcy z Allegro, którzy uszyją taką specjalną torbę płócienną na jedno ramię o takich wymiarach i wszyscy będą mieć to samo. Ale żeby Wam pokazać, jak to wygląda mniej więcej, to jest mój plecak na rower, który ma wysokość 36 cm i on naprawdę jest mały. No ja nie wiem, jak się w niego bym miała spakować na jakiś wyjazd, chociaż nie mam problemu nigdy z podręcznym bagażem, ale ten w Ryanair jest tak mały, no że jest mniejszy po prostu od Wizz Aira. I ten bagaż musi Wam się zmieścić pod siedzeniem poprzedzającym, czyli w nogach, nie macie już miejsca na nogi, bo musi tam być bagaż. Świetnie. Druga opcja. Wiecie już, że ten bagaż będzie za mały i chcecie sobie dokupić coś innego, na przykład duży podręczny i co wtedy? Też są dwie opcje. Pierwsza z nich to wykupienie Ryanair Priority, czyli priorytetowe wejście na pokład, ale macie też duży bagaż podręczny 55, 40, 20. Te liczby to normalnie mam tak zakute w głowie, bo to zawsze był taki bagaż i problem z tą 20 na końcu. I taki bagaż możecie wnieść ze sobą na pokład oraz mały plecaczek o tych wymiarach 40, 20, 25. Tylko, co z tym Priority? Ryanair zastrzega sobie, że jest możliwość wykupienia tylko 95 takich biletów z Priority, bo tyle jest miejsca na te bagaże na górze. Mniej więcej tam 100-120. Więc jeżeli chcecie to zrobić, to kupcie sobie to już przy bilecie na początku. Wtedy ta usługa jest tańsza niż później, kiedy robicie to przy odprawie. Priority jest bardzo fajne, bo jesteście też wcześniej puszczani przed kolejką tą wielką na pokład samolotu. Macie oddzielne miejsce w autobusie, takie odgrodzone tasiemką, co po prostu wygląda śmiesznie i naprawdę jakby to była jakaś wyższa klasa z tym Priority. Ale ja, kiedy Ryanair to wprowadził, to zawsze niestety już to kupuję, bo chcę mieć bagaż ze sobą, nie martwić się, że gdzieś tam zostanie zgubiony, zniszczony. Poza tym nie chcę na niego czekać po wylądowaniu i to jest po prostu też oszczędność czasu. Słuchajcie, druga opcja to wykupienie tego dużego bagażu podręcznego, jako bagaż duży, podręczny, nadawany. Słuchajcie, to jest bardzo fajna opcja, bo nie musicie się martwić o te wszystkie malutkie płyny w tym woreczku i jak idziecie na lotnisko, to ten bagaż duży 55, 40, 20 nadajecie normalnie w tym punkcie Ryanairowym, tam gdzie nadaje się bagaże i robi się inne rzeczy, tam po prostu to oddajecie, idziecie sobie do kontroli. To jest z jednej strony dobra opcja, bo ja na przykład mam problem z kupieniem pamiątek ludziom lub po prostu jakiegoś małego poczęstunku za to, że opiekują mi się kotem podczas mojej nieobecności, że chciałabym przywieźć im jakiś alkohol lokalny. Zazwyczaj na miejscu próbuję czegoś fajnego, później chcę to kupić, no ale nie mogę, no bo bagaż podręczny, wiadomo, płyny, a później na lotnisku te same rzeczy są dużo droższe lub nawet ich nie ma i zawsze mam z tym jakiś taki duży problem. Natomiast jak się to ma do bagażu podręcznego w Wizz Air? W Wizz Air w dalszym ciągu możecie zabrać ze sobą dwa bagaże, czyli ten duży 55, 40 i uwaga 23, a nie 20 oraz mniejszą torbę o wymiarach 40, 30, 18, czyli ona jest większa od tego Ryanairowego mniejszego bagażu
Jeżeli nie macie priority, to ten duży bagaż Wam zabierają, a ten mniejszy bierzecie ze sobą na pokład i wkładacie pod siedzenie poprzedzające, a później odbieracie po locie ten swój bagaż. A jeżeli macie priority, no to bierzecie ze sobą dwa. Proste. Ja często zamiast tego bagażu mniejszego biorę ze sobą po prostu taki worek. O! Coś takiego. Wypycham go czymkolwiek chcę, co mi się tam podoba i nie mierzę tego. To pewnie jest większe niż te wszystkie bagaże małe, ale trudno. Łatwo to naprawdę upchnąć do tego koszyka. Ale kiedyś kupiłam sobie specjalne walizki pod te wymiary Ryanowe i Wizerowe i teraz to się okazuje, że na przykład, teraz Wam pokażę, małą torbę podręczną moją Wizerową. To jest torba, która ma wymiary 43, 31,5 i 18, czyli jest tak naprawdę o 3 cm za wysoka od tych wymiarów Wizera, ale naprawdę jak wkładałam do koszyka ten bagaż, to zawsze się mieścił. I tak, ten mały bagaż był ze mną na już wielu wyprawach, po czym na szczęście Wizer zmienił tą politykę bagażową i można było już zabierać ten większy bagaż również jakoś tam bezpłatnie. Ale tak, 3 dni na Malcie, 3 dni w Rzymie, gdzieś tam byłam na Cyprze z tą torebką, wszystko się dało zrobić, wszystko tam pakowałam, brałam ze sobą, wkładałam normalnie do schowka na górze. Teraz takiej torby już nie włożycie do schowka na górze, bo musicie ją włożyć pod nogi. Jeżeli chodzi o moją drugą torbę, to ona ma dokładnie wymiary 55, 38 na 20, czyli jest jako duży bagaż podręczny. Ten bagaż już był ze mną na wielu wyprawach, ma już chyba ze 3 lata. Popsuł się tutaj zamek, popsuł się szyfr. Kiedyś musieli mi na lotnisku po prostu przed kontrolą osobistą rozwalać ten zamek, cały wyłamać, bo nie mogłam otworzyć torby, nie mogłam pokazać sprzętu i płynów. Więc ogólnie jeżeli chodzi o firmę, to widzieliście jaka to jest na filmie i tak nieszczególnie jakoś może polecam. Mam wszystkie torby tej firmy, no nie wiem czemu, po prostu kupuję je w outlecie, w Piasecznie i jeżeli chodzi o jakieś takie w miarę firmowe torby w rozsądnej cenie, no to powiedzmy, że są ok. Na pewno są lepsze od tych z Allegro jakościowo, ale też widzicie, że nie są jakieś ekstra. Zawsze przed lotem sprawdzajcie aktualne informacje na stronie Waszej linii lotniczej, bo naprawdę można się ostro na tym przyjechać i dużo zapłacić na lotnisku, a po co? Po co mają na Was zarabiać? Znajdźcie te wszystkie informacje, sztuczki, czytajcie i nie dajcie się zaskoczyć. Udanego podróżowania, udanego pakowania w małe bagaże podręczne i słuchajcie, jeżeli Wam się podobał taki film trochę mój pierwszy, pogadankowy tak naprawdę, a nie vlogowy, to dawajcie znać, może jeszcze coś takiego nagram podobnego lub na inny temat i może Wam się to przyda. Dzięki, cześć!